Bóg? Honor? Rodzina? Nie. Wojna! Tylko to się liczy. Ja się nie liczę. Jestem tylko pionkiem. Tutaj w Górniczej Dolinie mamy wieczną wojnę z orkami. Jakoś dajemy radę, ale z dnia na dzień jest nam coraz gorzej. Zdaje się, że przegrywamy. Po tym, do czego uciekł dowódca, jestem pewien, że przegrywamy. Pozwól, że wrócę na chwilę do tych pamiętnych dni, gdy wojna na dobre jeszcze się nie zaczęła. Wielmożny Lord Garond miał wojsk bez liku. Nic nie wskazywało na to, że kiedyś zacznie brakować mu ludzi. Orkowie nie byli problemem. Pozaszywali się w tych swoich jaskiniach daleko na zachodzie. Pewnego dnia do zamku przyszedł poseł. Myśleliśmy, że udało mu się przekroczyć przełęcz i że przynosi wieści od Lorda Hagena z Khorinis. Ale myliliśmy się. Ten człowiek dał nam wiadomość od pewnego alchemika, który ponoć mieszka samotnie na północy. W liście alchemik ostrzegł Garonda, że niebawem w szeregi orków wstąpią nowe siły z kontynentu i zaoferował swoją pomoc. Wspomniał o magicznej miksturze, która miałaby zwiększyć potencjał bojowy wojownika. Nasz dowódca bez namysłu odrzucił tę propozycję. Nie bardzo wierzył w istnienie samotnika na północy. Kilka tygodni później zaczęła się wojna. Alchemik miał rację co do orkowych posiłków. Przez długi czas walczyliśmy z nimi jak równy z równym, ale od pewnego momentu po prostu było ich zbyt wielu. Pewnie zamek już zostałby zdobyty, gdyby nie szybka decyzja Garonda. Dowódca zdecydował się współpracować z alchemikiem i wysłał do niego posła z wiadomością. Ku naszej radości niebawem otrzymaliśmy odpowiedź. Alchemik zgodził się sporządzić dla nas magiczną miksturę, jednak postawił jeden dość niewygodny warunek. Musieliśmy sami sobie po niego przychodzić. Alchemik zaznaczył, żeby każdej nocy wysyłać mu tylko jednego wojownika naraz, gdyż grupa ludzi łatwo zostałaby wykryta przez orków. Od tej pory, każdego dnia, gdy zapadał zmierzch, z zamku znikał jeden żołnierz. Zazwyczaj, jeśli udało mu się uniknąć orkowych patroli, wracał nad ranem, ale wracał inny. Nie było w nim ani krzty życia, prawie w ogóle się nie odzywał, nie chciał rozmawiać o tym, co zobaczył alchemika, a jego spojrzenie było puste i pozbawione wyrazu. Każdy następny wojownik nie chciał iść do alchemika, bał się tego. Co jednak poradzić, jeśli to rozkaz? Gdy otrzymujesz rozkaz, nie masz wyboru. Pewnego dnia jeden z naszych strażników, którego kolej miała niebawem nadejść, postanowił sprawdzić, co go czeka u alchemika. Wziął swój szczęśliwy amulet i w nocy wymknął się z zamku.